No cześć, witajcie na kanale RGL Retro Gaming Laptop, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się kolejnym retro tematem, a mianowicie zewnętrzną nagrywarką DVD. Ktoś by mógł powiedzieć nuda, no ale cóż, tutaj tak na dobrą rzecz mamy zewnętrzną nagrywarkę DVD z funkcją Lightscribe i tak, tą funkcją dzisiaj chciałbym się zająć, więc przyjrzymy się samej nagrywarce, a później skonfigurujemy ją tak, ażeby można było tę funkcję wykorzystać. I przy pomocy tej funkcji spróbujemy sobie zrobić płytkę tak, ażeby wyglądała niemalże jak oryginał. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. No więc przyjrzyjmy się samemu opakowaniu. Jest to zwykły karton z tamtych okresów, jakich tak na dobrą skalę było zawsze wiele. Co my tutaj mamy na tym kartonie? Informację, że jest to nagrywarka LG Life's Good 20 razy zewnętrzna Super Multi DVD. Oraz tutaj mamy tak, prędkość razy 20 DVD-R. Zapis 8,5 GB maksymalnie do obsługiwanej płyty. Mamy tutaj Double Layer razy 16, Dual Layer razy 12, Secure Disk, no i oczywiście Lightscribe, czyli możliwość wypalenia tej płyty z obrazkiem. I cóż, nie będziemy tutaj się zbytnio rozwodzić nad samym pudełkiem. Zajrzyjmy, co tutaj mamy w środku. A w środku, jak to w środku? Mamy tutaj sam kabel zasilający, zasilacz. Już sobie tutaj zobaczymy. Mamy tutaj taki zasilacz kostkę, który ma 12 V i 2 A, czyli taki wcale nie jakiś super słaby. Myślę, że jak najbardziej tutaj powinien dać radę. Jest to oryginalny, zresztą chyba zasilacz z tego zestawu. Mamy tutaj, już sobie obniżymy dół, mamy tutaj angielską wtyczkę, natomiast do angielskiej wtyczki mamy tutaj polską przelotkę. Chyba coś tutaj jest w zestawie, tak, mamy tutaj polską przelotkę, więc nie powinno być problemu. O, nawet działa. Prócz tego zasilacza mamy jeszcze kabel do komunikacji, czyli USB, tak zwanym wtykiem męskim, i to nam tutaj powinno pozwolić zasilić i skomunikować sam napęd. No a przyjrzyjmy się naszemu głównemu bohaterowi, czyli samej nagrywarce. Sama nagrywarka jest tutaj ponoć praktycznie nieużywana. Czy to się da w jakiś sposób sprawdzić? Tego szczerze powiedziawszy nie wiem i chyba nawet nie mam zamiaru tego robić. Ważne, żeby była sprawna. Natomiast co tutaj możemy o niej powiedzieć? No to na pewno fakt, że faktycznie nie była jakoś super wyciorana. Ma jeszcze tutaj oryginalne swoje folie. Te folie sobie ściągniemy. Ja nie lubię tych folii. Kurde, ja wiem, że tutaj jest pewnie piano black i on nam by tutaj jakoś specjalnie się nie porysował dzięki tej folii. Ale co tam? Ściągamy. Będzie ładne, chociaż na chwilę. Dobra, folię jako taką mamy zdjętą. No i co? No i jest tak jak mówiłem. Mamy to tutaj w miarę ładnie ogarnięte. Tutaj sobie ściągniemy jeszcze te folie z frontu. Na samym panelu tutaj folii już nie mamy. Jest to w miarę zgrabne urządzenie. Jest to tak naprawdę nagrywarka 3,5 cala. Czy to jest jakaś specjalna nagrywarka zewnętrzna? Tego nie wiem. Nie wiem, czy mam ochotę tutaj... Oj, coś tutaj nam fix nie łapie. No, przez ten połysk chyba nam tutaj fixa kamerka nie łapie. No chyba... O, teraz jest trochę lepiej. No i co? Patrząc na tył, mamy tutaj gniazdo zasilania i wtyk żeński USB. I tak naprawdę to by było na tyle. A wewnątrz jest jakaś nagrywarka. Kurde, nie wiem, czy jest sens rozkręcać, zobaczyć do środka, pokazać Wam to. A w sumie sam jestem ciekawy. Pokażę.
No dobra, żeby się dostać do środka, tak naprawdę trzeba ściągnąć te 4 gumy, które tutaj są amortyzatorami. One nie są nigdzie klejone, one są zrobione tylko tak na wcisk, więc z tym nie ma żadnego problemu. Pod każdą gumą jest jedna śrubka, którą należy wykręcić. Mamy też śrubkę z tyłu, którą należy wykręcić. Kiedy już te wszystkie gumy sobie wykręcimy i ściągniemy, możemy podnieść tę klapę do góry. I naszym oczom ukazuje się właściwy napęd. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj taką metalową przysłonkę, która prawdopodobnie tutaj zakrywa technikalia związane z samym zasilaniem. Czy my to w jakiś sposób możemy tutaj odciągnąć? Chyba tak. O, dobra. No i po ściągnięciu tej osłonki zobaczymy sobie, że tutaj wewnątrz jest tylko jeszcze kawałek elektroniki, a sama nagrywarka jest już w standardzie SATA. Wygląda to całkiem przyzwoicie, nigdzie nic nie wygląda na upalone, więc myślę, że nie powinno być problemu w tym, ażeby to tutaj odpalić i żeby to tutaj nam chyba zadziałało. Natomiast no, nie jest to standardowy panel 3,5 cala, więc gdybyśmy sobie chcieli taką zewnętrzną nagrywarkę zamontować do komputera stacjonarnego, no to byłby problem, bo jak widzicie nie wygląda to tak, żeby można było w takiej kieszeni to zainstalować. Już sobie to tutaj wyjmiemy, żebyście zobaczyli sobie całość. Jak widzicie, ten panel nie jest standardowym panelem 3,5 calowym i do standardowego komputera PC pasował nie będzie. Więc no cóż, żeby to tutaj działało tak jakbyście chcieli, no to musielibyście jeszcze wymienić przedni panel. Nie ma żadnego sensu, zostawiamy ją zewnętrzną i zaraz testujemy, czy to w ogóle działa. No dobra, sam napęd mamy wpięty do sieci i... No i wychodzi na to, że działa, przynajmniej wysuwa się taska. Żeby sprawdzić, czy tutaj wszystko jest ok, zaraz sobie podłączymy do jakiegoś laptopa. Natomiast tak, jeżeli chodzi o samą tematykę mechaniki, wygląda, że wszystko jest jak najbardziej ok. A żeby móc dokonać tego, co dzisiaj dokonać chcemy, no to musimy mieć płytki Lightscribe. Ja takie płytki sobie załatwiłem, natomiast no nie są to tanie rzeczy. I jakkolwiek w momencie, kiedy była ich premiera, również nie były to tanie rzeczy, tak kurde teraz no ciągle nie są to tanie rzeczy. I szczerze powiedziawszy, ja nie znam nawet jednej osoby, która by w tamtych czasach, jak też w tych czasach tych płyt w jakikolwiek sposób używała. No, być może wy znacie. Jeżeli macie takie historie, zostawcie je w komentarzach. Natomiast cóż, wyciągniemy sobie teraz tackę. No i spróbujemy tę płytę włożyć do tego napędu. Zobaczymy, czy wybuchnie. Ok, mamy tutaj płytę z jednej strony do nagrania, z drugiej strony do nadruku. Na ten moment chyba pierwsze zaczniemy od nagrania, więc wkładamy i zobaczymy, czy wybuchnie. A jako główny sprzęt do tej walki użyjemy sobie Della Inspirona M70 i Windowsa XP, czyli tak naprawdę coś, co wtedy właśnie do tego służyło. Sprawdźmy może, czy ten napęd w ogóle działa. Jeżeli podłączymy go do laptopa i nic nie wybuchnie, no to spróbujemy znaleźć sobie odpowiednie oprogramowanie, no i skonfigurować to tak, ażeby wszystko zaczęło śmigać i hulać. Ponieważ podobno z tego, co wyczytałem w sieci, samo wypalanie Lightscribe to też nie jest jakaś bułka z masłem i też troszkę czasu zajmuje. No to co? Próba, co? Uwaga, 3, 2, 1. No i co? Coś wykrywa? Coś się dzieje? Szanowni Państwo? Mamy to. Coś nam tutaj zaczyna instalować, więc przyjrzyjmy się, co tutaj się dzieje. Znaleziono stację i Twój nowy sprzęt jest zainstalowany i gotowy do działania. Wykryło tutaj stację dysków CD.
No i w tym momencie, na tym etapie możemy sobie załączyć Nero i wypalić naszą płytkę. No i okej, mam tutaj pendrive'a. Na tym pendrive'ie mam pewne ISO. Pendrive nam się zainstalował. No i co my mamy na tym pendrive'ie? A na tym pendrive'ie mamy CD Action wersję drugą. Tak naprawdę drugą płytę z demami CD Action z roku 96. No i plan jest taki, gdy wypalamy pierwsze to ISO, a jeżeli wszystko będzie ok, no to spróbujemy za pomocą Lightscribe wypalić tą oto okładkę. Czy się to uda? Zaraz sobie sprawdzimy i porównamy sobie efekt z oryginałem, jeżeli się uda w ogóle coś takiego wypalić. W samej aplikacji Nero, w moim przypadku tutaj Nero 5 bodajże, dajemy nagraj obraz na dysk, a następnie wybieramy obraz, który chcemy nagrać. W naszym przypadku będzie to oczywiście CD Action numer 2. Mamy tutaj już nasze ISO, dajemy OK i co ważne, jeżeli tylko możecie wybrać najmniejszą możliwą prędkość, zawsze wybieracie możliwie najmniejszą prędkość. Nigdzie nam się nie spieszy, a chcemy, żeby te dane były wypalone dobrze. Następnie zaznaczamy sobie jeszcze, żeby zweryfikować dane po zapisie. No i nie pozostaje nam w tym momencie już później nic innego, jak tylko dać next i czekać, aż nam się to tutaj wszystko nagra. Kurde, wybrałem złą nagrywarkę. No i cóż, zdarza się nawet w najlepszej rodzinie. Ja wybrałem złą nagrywarkę, więc w momencie, kiedy macie więcej czytników niż jeden, musicie sobie wybrać ten, na którym wypalać chcecie. A w moim przypadku nie będzie to napęd CD-RW DVD Combo, a DVD RAM od LG-ka. Wybieramy więc jeszcze raz DVD RAM od LG-ka. Wybieramy możliwie najmniejszą prędkość, wybieramy numer kopii na 1, dajemy zweryfikuj po nagraniu, dajemy next i spokojnie czekamy, aż cały proces dobiegnie końca. No i okej, cała procedura trwała w granicach 17 minut, czyli mniej więcej te magiczne 20, które się utarło w czasach, kiedy tych płyt nagrywało się na pęczki. Kto nagrywał, ten nagrywał. No, kiedyś może wrócimy do tego tematu i Wam opowiem, jak to było w tych magicznych latach 90. Natomiast cóż, płytka została nagrana, no i w tym momencie powinniśmy chyba przejść do wypalania wierzchniej części tejże płyty. Jak to się robi? Nigdy tego nie robiłem i może w tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę, żeby wytłumaczyć może tym, którzy nie wiedzą, co ja tutaj będę robił, co to tak naprawdę jest ten magiczny Lightscribe. A Lightscribe to nic innego w wolnym tłumaczeniu jak drukarka płyt CD. Może inaczej. W napędach, które obsługują Lightscribe, jest dodatkowy laser, albo raczej z którego pomocą wypalamy nadruk z drugiej części płyty. Oczywiście płyty muszą być specjalne, nie są to zwykłe płyty CD ani DVD. No, co w związku z tym idzie, nie są to tanie rzeczy. Niemniej jednak ponoć daje to całkiem przyzwoite efekty, więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda i z czym to się je. No dobra, płytka wypalona, ale co z tym Lightscribe'em? No więc cóż, żeby dojść w ogóle do momentu, w którym mogę w jakikolwiek sposób ruszyć temat, musiałem zainstalować Nero Essentials z płytki. Jest to Nero w wersji 9. Wraz z oprogramowaniem Nero Essentials po wybraniu wszystkich opcji instalują nam się dodatkowe sterowniki Lightscribe. No i po uruchomieniu takiego Nero mamy tutaj utwórz etykietę Lightscribe, więc podejrzewam, że tutaj trzeba to zrobić. No i okej, szukamy tutaj w takim razie jakiegoś zdjęcia. Dodamy tutaj zaraz zdjęcie. Zdjęcie mamy tutaj już na pendraku, który sobie tutaj wcześniej z CD Actionem wyrwałem. No i okej, mamy to zdjęcie. No i gdzie to zdjęcie? No nie ma zdjęcia.
No lipa trochę. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Spróbujemy w takim razie drag and drop, czyli weźmiemy sobie tutaj, wejdziemy, cyk, cyk i cyk. I co tym razem? No i co tym razem? Szczerze nie wiem, co tutaj wybrać, no ale damy, że dysk 4. No i damy OK. OK, coś tutaj mamy. Dobra, mamy to i co dalej? Co dalej? Mamy tutaj tą etykietę w programie Nero Cover Essentials. Gdybyśmy tutaj chcieli, drukuj etykietę Lightscribe. No i co? No i nie można. No czekaj, damy drukuj. Właściwości, elementy. Ogólne. Kurde, nie ma. Papier zwykły, nie papier. O kurde. To jest chyba powyżej moich możliwości intelektualnych, ja powiem wam. Co my tutaj mamy do wyboru? Co tu trzeba wybrać? Powiem wam, że szczerze to nie wiem. Nowa okładka ze zdjęcia. Nowe importuj Nero Digital. Szybkie zapisywanie. Preferencje. Edycja, widok, obiekt. Włóż CD. O, dobra, ok. Może więc w takim razie trzeba zacząć od tego, że wkładamy płytę. Więc cóż, płytę chyba, z tego co wyczytałem w sieci, należy włożyć tą stroną zewnętrzną w dół. Więc tak też uczynimy. No i zobaczymy, może tutaj nam się jakieś dodatkowe opcje pokażą. No cóż, zobaczmy. No i co? I mamy tutaj dysk 1. Dysk 2, dysk 3, dysk 4. Damy sobie tutaj dysk 1 i spróbujemy to tutaj w jakiś sposób powiększyć. Da się to jakoś powiększyć? Jak to tutaj? Obiekt, rozmieść. Do góry, do dołu. Cholera, jasna. Jasna dupa. No kurde. Jak to tu? O, jakiś zoom. Powiększ. Nie to. Jesus. No. Da się to tutaj jakoś inaczej? Bo wydaje mi się, że powinienem to trochę rozciągnąć. Ale pojawiło się drukuj etykietę Lightscribe, więc mamy tutaj jakieś coś plus. Dobra, wiecie co? Chyba się tu nie da za bardzo nic. Czekaj, zmień szablon. No nie. Mamy standard 4 i nic tutaj więcej z tym nie zrobimy. Plik, dopasuj proporcje. Proporcje bez... O, spróbujmy tak. Co to nam tutaj pokaże? Proporcje bez przycinania. No i co? No i nic. Nic nam to tutaj nie zmienia. Dostosuj do ramki. OK. No i dalej nic. Cholera, jasna dupa, no. Jak to tu zrobić, no? Efekty, proporcjonalnie, przytnij obraz. Mówię, no przecież widzisz, jak to tutaj jest, Mieciu. Cholera. A może to już sobie samo pokaże. Dobra, no spróbujmy. Najwyżej stracę płytę. Damy drukuj etykietę. No i co? Najlepsza możliwa jakość. No nie. No to widać, że to będzie dupa z tego, no. Dobra. To spróbujemy tak. Proporcjonalnie bez przycinania. Może to się tak automatycznie nam tutaj wtedy ustawia.
No więc spróbujemy tak i zrobimy podgląd, czy nam to tutaj coś zmienia. No dalej nie. Cholera jasna, no przecież musi się to dać jakoś tutaj. Musi się to dać jakoś tutaj, kurde, wziąć i... Przecież. A dobra, spróbujmy tak. Zaznaczmy to. No i co? No i dupa. No jak to tu dopasować? Narzędzie wstawianie pola. O, wstawianie pola? Nie. No i kurde, zamiast się człowiek uczyć, to by wiedział. No to... Dobra, kombinujemy. 2 hours later. Dobra, słuchajcie, dochodzę do wniosku, że wychodzi na to, że chyba nie ja jestem aż tak głupi, tylko po prostu, no, zakres pracy tego lasera jest taki, a nie inny, przez co no, dostosowuje się to poprzez zmniejszenie, dopasowanie. Czy tak jest naprawdę? Mam nadzieję, bo inaczej okaże się, że jestem aż tak głupi. Natomiast cóż, sprawdźmy, spróbujmy, czy ta funkcja działa. Więc nie przedłużając, ogień! No dobra, zakończono, więc rzućmy okiem na efekt końcowy. Mam nadzieję, że będzie jak najbardziej ok. Natomiast troszkę się tego jednak boję. Zobaczmy, co tutaj z tego wyszło. No, powiem wam, że kurde, tragedii nie ma, ale jest to trochę takie blade, choć wygląda dużo lepiej niż myślałem, że wyglądać będzie. W sensie, jeżeli chodzi o samą rozdzielczość. Jest naprawdę dobrze. Ale tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie. Okej, mamy to w ten sposób zrobione, a gdybym chciał na przykład to jeszcze poprawić, w sensie puścić to jeszcze raz. Czy jest sens i czy nam to zrobi jakąś realną różnicę w kontraście? Myślę, że mogę zaryzykować tę jedną płytkę i spróbować tego podejścia. Być może będzie lepiej jeszcze niż jest w tej chwili. Więc cóż, sprawdźmy. No dobra, druga runda się kończy i zobaczymy zaraz, czy ma to sens i czy przede wszystkim da się poprawiać taki nadruk po raz wtóry, bo być może zacznie sobie wypalać gdzieś w zupełnie innym miejscu i zrobi nam się kasza z tego, co do tej pory udało nam się uzyskać. No więc cóż, nie zostaje nam nic innego, jak sprawdzić, co nam tutaj z tego wyszło. Okej, 3, 2, 1, cyk. Kurde, no powiem wam tak, po pierwsze, no to perfekcyjnie odnalazł się w tamtym miejscu, no i zrobił nam nadruk, który faktycznie, jeżeli chodzi o jakość, jest lepszy trochę kontrastowo od tego, co było wcześniej. Wydaje mi się, że wy też to widzicie. Natomiast co mnie jeszcze ciekawi, to czy jeżeli puścimy to trzeci raz, da nam jakąś realną poprawę, czy to już tylko będzie taki efekt, że się 15 minut w tym napędzie pokręci. Więc cóż, no nie przedłużając, zróbmy trzeci raz poprawę i zobaczmy, czy coś to więcej nam daje. No i dobra, trzeci raz mamy zakończony, więc zobaczmy, czy w ogóle był sens puszczać go po raz trzeci. Płyta się nam właśnie wysunęła. I sprawdźmy, co nam to tutaj dało. No, powiem wam szczerze, jeżeli mam być szczery, to 2 razy w zupełności wystarczą, ponieważ ten trzeci raz, no niewiele tutaj nam zmienił. Natomiast uważam całkiem na poważnie, że efekt jest całkiem ok. Ciągle jednak drażni mnie to, że tutaj mamy niedopaloną końcówkę i muszę się jeszcze rozczytać w sieci, czy to jest kwestia tego, że jestem, jak wcześniej wspomniałem, zbyt głupi, czy po prostu tutaj laser sięga tylko i wyłącznie do tej krawędzi. Natomiast finalnie uważam, że efekt jest całkiem ok, no i dzięki temu
efektowi, dzięki temu, że mogliśmy sobie to nadrukować, mamy prawie że oryginalny CD Action wersja druga, który możemy sobie włożyć teraz do czytnika i bezstresowo odpalić pod jakimś systemem DOS-owym. Natomiast to sobie już zrobię chyba w domowym, wieczornym zaciszu. Natomiast my przejdźmy może do samego podsumowania sprzętu, jak też i technologii. Słuchajcie, no i co by nie mówić, to sama technologia Lightscribe jest bardzo ciekawa i tutaj można naprawdę sobie zrobić kopie zapasowe płyt lub też własne, prywatne okładki, tak żeby to w miarę jakoś wyglądało. Na pewno biorąc pod uwagę konkurencyjne metody nadruku, czyli marker bądź jakaś tam naklejka, jest to całkiem fajna alternatywa. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że tak na dobrą rzecz nie potrzebujemy tutaj jakichś wyspecjalizowanych grafik. W zasadzie wystarczy jakaś zwykła okładka w rozszerzeniu JPEG, BMP bądź PNG, co tam Wam do głowy przyjdzie, i z tego już sam program sobie dane zaciągnie i wydrukuje nam na płycie. Żeby to w miarę normalnie wyglądało, należy ustawić w samej aplikacji jakość i poprawić to wypalanie dwukrotnie, co przekłada się na nadruk, który trwa w granicach 30 minut. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje mi się, że nie jest to dużo. Kultura pracy samego urządzenia, na którym wypalamy tę płytę, nie pozostawia tutaj pola do narzekań. Jest cicho, jest fajnie. I w zasadzie, gdybym miał całkowicie ciche, wyciszone pomieszczenie i wypalał tę płytę na tej nagrywarce i nie miał jej bezpośrednio przy uchu, to podejrzewam, że też jakoś specjalnie bym jej nie słyszał. Więc jest całkiem ok. W momencie, kiedy nagrywamy tę płytę z prędkością razy 4, no to też w zasadzie jej nie słychać. Więc no, samo urządzenie też jest bardzo fajne. Moim zdaniem, dla mnie osobiście jest to dość udany zakup. Biorąc pod uwagę, że części demówek CD Actiona w oryginale nie posiadam, no to fakt, że mogę sobie to nagrać na takie płyty, a następnie zrobić nadruk, który będzie w zasadzie wyglądał niemalże jak oryginał, jest na pewno bardzo, bardzo atrakcyjną sprawą. Niemniej trzeba tutaj też powiedzieć o jednej niefajnej rzeczy, a mianowicie cenie samych tych nośników. Biorąc pod uwagę, że te nośniki kosztują w granicach 10 zł w plus za jedną płytę, no nie jest to mało. No i szczerze powiedziawszy, nie każdy pewnie w związku z tym na to by się zdecydował. Natomiast sama technologia Lightscribe, no jest to dość ciekawa rzecz, ponieważ jak już wcześniej Wam wspomniałem, ja osobiście nie znałem nikogo, kto by faktycznie w momencie, kiedy to było na topie, kiedykolwiek cokolwiek nadrukował na płycie. Z drugiej zaś strony, w momencie, kiedy to weszło i zaczęło być na topie, nie znałem kogoś, kto by nie chciał mieć nagrywarki z Lightscribe w swoim komputerze stacjonarnym, bądź później nawet też laptopie. W zasadzie utarło się coś takiego, że przez jakiś czas też pracowałem w sklepie komputerowym, gdzie te komputery składałem dla klienta indywidualnego i utarło się w pewnym momencie, to był bodajże rok 2006-2007, gdzie jak klient przychodził i chciał jakiś komputer, no to w momencie, kiedy dochodziło do wyboru napędu optycznego, zadawał to magiczne pytanie, czy nagrywarka będzie z Lightscribe'em, czy bez. I to w zasadzie musiało być tak, że ta nagrywarka musiała mieć możliwość nadruku na tych płytach. Przy czym, tak jak mówię, ja osobiście, mimo tego, że cały czas w tym temacie siedziałem, to nie znałem nikogo, kto by kiedykolwiek w tamtym okresie taki nadruk zrobił, bądź takie płyty kupował. No i ja też w tamtym okresie tego nie robiłem. Tak naprawdę to, co dzisiaj tutaj zrobiliśmy na kanale, to jest mój dziewiczy wydruk. Więc cóż, ja z technologii po latach, ale jestem zadowolony i myślę, że śmiało sobie ją do swoich celów wykorzystam. Natomiast Wy napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. I jak zawsze, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia i ogólnie lubisz tematykę retro, technologię i inne tego typu rzeczy, myślę, że śmiało możesz rozważyć subskrypcję. Mnie to pomoże się rozwijać, a Ty będziesz na bieżąco z tym, co będzie tutaj dochodzić na kanał. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!